Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wybieram się na truskawki, a nie idę daleko, bo idę do swojego ogródka i zabieram Was. Truskawek mamy 5 rządków, nie są to rządki długie, ale jeżeli oglądacie mnie od początku, to zauważyliście, że troszeczkę tych truskawek doszło. Mianowicie w pierwszym naszym sezonie był zaledwie jeden rządek. Sadzonki to Senga Sengana, a tutaj w północno-wschodniej Szkocji zakupiliśmy je z lokalnej szkoły, gdzie uczęszcza córka. Co jakiś czas szkoły zbierają oczywiście pieniądze, rodzice wspierają, organizowane są różne festyny, wyprzedaże ogrodowe i dzięki temu te pieniądze poszły na poczet szkoły. Bodajże zamówiliśmy 25 sadzonek i prawie nam weszło na ten rządek, więc szybka kalkulacja, mogę Wam powiedzieć, w jednym takim rządku, jeżeli ja mam 25, to w 5 rządkach 125 sadzonek, bo muszę przyznać, że przyjęły się pięknie wszystkie. Odmiana mega słodziutka, mega plenna. Ja Wam zaraz wszystko szczegółowo pokażę i będę sobie zbierać, bo codziennie zbieramy na świeżo, nie zrywam na zapas i w tym sezonie nie robimy żadnych przetworów. Nasza rodzina raczej nie lubi dżemów, nie lubi konfitur. W zeszłym roku był ogromny wysyp i w tak krótkim czasie i jeszcze wyjeżdżaliśmy, że nie było czasu, żeby to na bieżąco świeżo zjadać, więc zrobiliśmy troszeczkę kompotów. W tym roku jesteśmy podczas wysypu tych truskawek na miejscu, jeszcze mieliśmy gości, więc na świeżo te truskawki idą, za chwilkę ten sezon się kończy, jeszcze zdążę Wam to pokazać, ale one już są na wykończeniu. Zabrałam sobie taką miskę, na świeżo zjadamy, staram się taką miskę zbierać raz dziennie. Szczerze, to nieraz nawet nie doszłam do połowy rządka i już miałam całą miskę zbieraną, ale teraz, że już jest ich coraz mniej i już tak kończą się, no to pewnie będę musiała troszeczkę więcej czasu poświęcić i więcej tam rządków przelecieć, żeby tą michę uzbierać, ale staramy się to spożywać w ciągu tego dnia na świeżo, nie zostawiam na jutro, nie chcę, żeby to było jakieś niesmaczne, wodniste albo żeby spleśniało, a pleśnieją dość szybko, bo był sezon deszczowy i ciągle jeszcze deszcze przed nami, więc spodziewam się, że jeszcze bardziej te truskawki się wykończą. Dlatego nie ma ich co marnować, na bieżąco zjadać, do różnych koktajli, do różnych deserów dodawać, do jogurtów i tak one nam powoli znikają. Widzę już, że jest dużo spleśniałych i dużo różnych zgnić, nadgnić, a że nie wspomnę o ptakach, ale o tym za chwilę. Tak jak mówiłam, uderzam z taką plastikową miską, na świeżo będę sobie zbierać. Zabezpieczam tą siatkę różnymi takimi kamieniami, cegłami i powiem Wam tak, cały ten patent z tą siatką to był super patent, to był taki pomysł mega, oświecenie normalnie, które przyszło do nas w sumie, jak to większość rzeczy, z potrzeby ratowania tych truskawek. Mianowicie tutaj jest oczywiście wieś, mieszkamy w bardzo wiejskiej części i takiej części akurat ten domek nie jest tak zaludniony. Ja mam sąsiadów, to mam kilkaset metrów stąd. Sens jest taki, że tu jest bardzo dużo zwierząt. Tu naokoło jest oczywiście rolnik i jego krowy, wołowina. W sezonie później już na jesieni, w zimie to już są owce i zwierzęta tutaj mają raj. I tu mówię o takich zwierzętach dzikich, takich wiecie, ptactwo, króliki, zające, tego to jest multum. To już bażanty, ja pokazywałam nieraz kropatwy. Tego tutaj jest multum i to wiecie, na początku to człowiek się cieszy, odwraca głowę, kręci film, ale potem to już tak już nie dziwi, prawda? Już taka codzienność jest. Na co dzień mamy te zwierzęta i nie dziwi. No nie dziwi do momentu, aż te zwierzęta zaczną Wam robić szkody. Mianowicie przy pierwszych truskawkach ja nie widziałam, żeby w ogóle jakiś problem był z ptactwem, z tymi gawronami. Ja widziałam, że tu latały. Ja widziałam, że mnożą się. Ja widziałam, że lubią to drzewo, które tutaj mam niedaleko. Ja to wszystko widziałam. Ale w życiu nie widziałam,
żeby mi coś tutaj podbierały. Z warzyw, z owoców. Jakoś tak spokojnie były, ziarno naokoło było, traw masę. I one się tak zajmowały, że nie patrzyły w stronę mojego ogródka. Ale 2 lata temu tak strasznie się namnożyło ich. Mam na myśli głównie gawronów. Takie straszne ilości gawronów się namnożyły, że jak 2 lata temu, 2 albo 3 to wtedy się wydarzyło, jak 2 lata temu wszystkie te młode zostały przez rodzinę przyprowadzone na moje truskawki, to jak siadły na truskawkach, na rządkach, to tu było czarno. Ludzie, tu było czarno. Jeden wielki gawron. I to tak strasznie się rozponoszyły, że zaczęły grupkami wokół mojego ogrodzenia, na murku siadać i zaczęły czatować, że jak nas nie ma na ogrodzie, to one hulaj dusza piekła nie ma. Tak się już rozochociły, tak się już przyzwyczaiły, jakby to był ich teren, że ja im sadzę, a one mają jeść. To na takiej zasadzie. I myślę, że to problem był z tym, że było właśnie tych młodych i one je tu trzymały, one im tu pokazywały to jedzenie, no a jedzenie było wiadomo jak to w ogródku. I wpadliśmy na pomysł siatki. To jest siatka bardzo mocna. To jest taka siatka, że jakbym, ja nie wiem, czy ja bym ją ręcznie dała radę rozerwać. Jak ją ciągnę, to ona się praktycznie nie rozciąga, tak, nie jest taka elastyczna. Jest bardzo drobna, więc nawet ślimaki mi tu nie przechodzą. Są tutaj 2 części, bo nie kupiliśmy aż takich dużych. W sumie to tak ta widzę, część pokrywa mi 3 rządki, to nie jest źle. No a ta na resztę idzie. To są 2 takie same kawałki i to są 2 rządki. I słuchajcie, zakup tej siatki to była najlepsza rzecz, co mogliśmy zrobić tutaj. I w sumie chyba jedyna rzecz, żeby się chronić przed jakimikolwiek szkodnikami. Taka ciekawostka dla Was. Taki tip może, a może już wiecie i Was nie zaskoczę. Ale wiecie, jak dzisiejszy marketing, dzisiejsze reklamy i dzisiejszy rynek działa. Liczy się nazwa, żeby produkt sprzedać. Oczywiście dobra reklama, ale często zauważam, że na przykład ten sam produkt, w sumie takie samo zastosowanie, a jak jest na innej sekcji w sklepie albo w innym dziale online, jak kupujecie zakupy, to się różni ceną. Wiadomo, może być tam kolor inny, jak na przykład pasiatka, bo są czarne, są białe, tam różne są, prawda? Ale będzie na przykład w opisie inne zastosowanie i zobaczycie inną cenę. Ja to szczególnie zauważyłam w produktach dla zwierząt. Jeżeli macie opisane na przykład siatka dla psa, poduszka dla psa, cena kosmos. Słuchajcie, cena kosmos. Na przykład dla małych dzieci jest to samo, jak na przykład dla dziecka coś jest. I to nie takiego, co używa, co by do buzi włożył, ale takiego do funkcjonowania, do wyposażenia domu. To samo. Cena kosmos. A w sumie, jakbyście popatrzyli na inne produkty z innych sekcji, ale na użytkowność danego produktu, to macie to samo zastosowanie za mniejsze pieniądze. I jak patrzyliśmy na te siatki, w ogóle jak popatrzycie, ogrodniczych, nie wiem jak jest w innych krajach, ale tutaj w Szkocji, w ogóle w całej Wielkiej Brytanii, takie rzeczy ogrodnicze są bardzo drogie. Bardzo drogie i często w sklepach tak niekoniecznie dostępne, trzeba polować online. Ale takie siatki widziałam, bodajże siatki białe i czarne, głównie są reklamowane właśnie na te kapustne wszystkie, wiecie, ten motylek, co wpada do Was i zeżera wszystkie kapusty. Widziałam takie siatki. I teraz tak, czasami trudno kupić taką szerokość, czasami trudno kupić taką długość, bo tutaj ogródki ludzie mają w sumie niewielkie. I może nie ma takiego zapotrzebowania, ale nie są to duże kawałki. No to z tym też może być problem. Ale nawet jak widzieliśmy w jakimś ogrodniczym, że był taki fragment i ta ilość metrów, którą my potrzebujemy, to jak się dowiedzieliśmy cenę za metr, myk całej sytuacji jest taki, że jestem też na różnych grupach ogrodniczych, anglojęzycznych, polskich,
I tam dzielę się różnymi poradami oczywiście, na ile mi starcza czasu, ale również korzystam z porad innych. Dopytuję, sprawdzam, testuję różne produkty, jeżeli ktoś poleci. I wiecie, zobaczę zawsze sobie, czy u mnie się to sprawdzi, jeżeli coś potrzebuję. I trafiłam na taki wpis na grupie angielskiej. Mega zmieniło nam to życie, bo ludzie pisali o siatce na tak zwany scaffolding. Tutaj to jest rusztowanie, mam to. Rusztowanie i słuchajcie, to są siatki na rusztowanie. Czyli wy sobie zdajecie sprawę. Siatki na rusztowanie. Siatki na przykład, co mam, to jest też super przykład, bo to znowu jest siatka, co udało się nam kupić, ta do kur. Jak weszły u nas te restrykcje, że musieliśmy przykryć kurniki i kaszowniki, jak weszły te choroby różne, te choroby na drób i były restrykcje, niedaleko nas była strefa czerwona, wiecie, te cudowania, co się odbywały, to były nakazy, masa podpunktów, między innymi siatką przykryć górę wybiegu albo trzymać totalnie kurki w kurnikach. Nie chcieliśmy męczyć naszych kurek, my mamy wybieg, więc dobrym sposobem było zakup siatki. No i wtedy też, muszę powiedzieć, skorzystaliśmy z tego myku, żeby popatrzeć na różne sekcje, na różne działy, kupując tą siatkę. I siatka oczywiście od kur nie ma wymogów takich drobnych, bo tam nie wiem ile było. To słuchajcie, były takie podpunkty. To nie tak, że jak się komu widzi, tylko na przykład były centymetr czy 2 chyba, że te otworki nie mogły być, żeby dzikie ptactwo na przykład nie narodziło tam, żeby nie było odchodów innych ptaków, czy coś takiego. Były tam, pamiętam, restrykcje, już tak z głowy to nie pamiętam, ale sens był taki, że ta siatka nie musiała być taka drobniutka, bo tutaj jest bardzo drobniutka, tutaj nie ma prześwitów i tutaj się ślimak nie prześliźnie. Tam nie musiała być. I tam nad moim kaczownikiem i nad kurnikiem, słuchajcie, sprytnie kupiliśmy siatkę do połowów, do ryb. Była to kupiona siatka online. Jest taka mocna, że jest nie do usunięcia, nie do zepsucia. Nawet jeżeli tam siadało jakieś ptactwo, słuchajcie, czy leżał śnieg, usuwaliśmy to wszystko i siatka się nadal trzyma. I nawet potem, jak zniesiono te restrykcje, to ja po prostu dla bezpieczeństwa swoich kurek i dla bezpieczeństwa kaczek, ja zwyczajnie tą siatkę zostawiłam. No bo jaki sens usuwać, jeżeli troszeczkę mi zajął montaż jej. A druga sprawa, oni tu non-stop coś wymyślają, za chwilę się okaże, że znowu takie coś wejdzie, no to wiecie, ja nie będę znowu kombinować, szukać na ostatnią chwilę, tylko proszę bardzo, siateczka już będzie, problem z głowy, ja nie będę się musiała martwić. Chroni to przed oczywiście jaszczębiami, bo tutaj są w okolicy jaszczębie, no to już mam jeden problem załatwiony, przed innym ptactwem, bo na przykład jak otworzę siatki do moich kaczek, to wchodzą mi te gawrony, one tutaj moje ulubieńce są, oczywiście mówię to ironicznie, patrzeć na nie nie mogę normalnie, wchodzą i perfidnie zadają kaczkom jajka. Potrafią je wyturlać z kaczownika, potrafią je wyturlać z zagrody i zwyczajnie wcinają im jajka. No to wyobraźcie sobie, jaka perfidia tych ptaków jest. Jeśli chodzi o truskawki, to nie jest to kwestia tylko gawronów, dlatego że całą masę szpaków też tu widuję, szpaków i wron. I szpaki to są te mniejsze i słuchajcie, świadkiem byliśmy, to jest sytuacja taka śmieszna, bo świadkiem byliśmy bo to wiecie, dzieci tu też zrywają, my zrywamy, jest wiatr, no to nieraz ta siatka się przesunie, ale czasami zapomnimy my albo dziecko, nie dostaniemy minimalnie siatki z jednej strony przy tych truskawkach i szpak wyczaił sytuację. I świadkiem byłam osobiście, jak szpak wykorzystał taką lukę, gdzie mógł normalnie się wśliznąć pod tą siatkę i poszedł ukraść moje truskawki i wychodził z truskawką w dziobie. Także wyobraźcie sobie, jak one widzą, że to są owoce, wiedzą, jak się do nich dostać. I jakbym nie blokowała im dostępu, to bym tu miała wyniesione pewnie wszystkie rządki. Także siatka się sprawdza super. Ja słyszałam o gawronach, nie o gawronach, o szpakach na przykład
o czereśniach, prawda? A wiśnie, czereśnie, no to ja mieszkałam w Polsce na wsi, to ja pamiętam, że ten problem był. Ale żeby gawrony atakowały truskawki, to ja w życiu nie słyszałam, a moi dziadkowie mieli truskawki. Były truskawki sadzone. Ja byłam oczywiście dzieckiem, to nie wiem, czy nie zwracałam na to uwagi, czy tego problemu nie było. No myśmy tego problemu doświadczyli, ale bardzo szybko żeśmy sobie z tym problemem poradzili i jeżeli macie taki problem, no to ja wam to radzę takie siatki właśnie zamontować. Ja tych siatek nie mam cały czas, one są ściągane na zimę i jeżeli już przestaje owocować truskawka, to ja te siatki ściągam, a zakładam je na początku owocowania. Widzicie, to są takie wyprawy, już się to pokazują, dlatego że ptactwo siada nawet i zajada mi takie już początki zaróżowienia, zarzucenia truskawek, one nie czekają tyle wody, aż mi się to wszystko ładnie zaczerwieni, więc już trzeba to ratować, bo niestety zniszczone, słuchajcie, naprawdę rozdzielone. Ja tu za chwilkę wyjdę z kamerą, bo teraz sobie się szybko nazbieram. Nawet jak byłam takich mega czerwonych, to ja je też zbieram, bo wiem, że za chwilę wpadnie deszcz i mi się to wszystko poniszczy, a widzę już w dużej ilości, że nagnicia są popsucia i pleśni, więc nie ma w sumie co czekać, a one i tak są takie słodkie, że nawet jak są półczerwone, to dużo przepuszczają. Taka super odmiana, więc ten zakręcana jest teraz, nie wiem, jest bardzo lubię i tutaj się sprawdzają. Tu jest to na końcu, widzę. Takie fajne czerwone, no. Truskawki są spoko, słuchajcie, bo nawet jak się jest tej etykiety na tej pszenisko-węglowodanowej, to jagodowe zawsze podejdą. Oczywiście nie w dużej ilości, no ale przynajmniej są dozwolone, to zawsze się przydadzą i wykorzystam ten owoc, więc truskawki jak najbardziej u mnie chodzą. Tu jeszcze dużo zostało, ale mam prawie całą miskę, więc nie ma wypełnienia listra. O ile trwa. I tak już tego nabierałam, a tak nawet to tam nawet nie tydzień. I są duże w tym roku. Wydaje mi się, że miałam większe w zeszłym. Ale są mega dojrzałe. Mega dojrzałe i może w zeszłym roku były mniejsze, ale były troszkę chyba. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Moje zbiory. Proszę bardzo. Ja jeszcze sobie tutaj do czubka dojadę. Dosypię kopkę do tej miski. No ale już jest czym zarządzać. Jest czym jeść. Chodźcie teraz pokażę wam troszeczkę, jak te truskawki się mają. Jak one rosną. Takimi właśnie cegłami sobie w takich kilku miejscach, w rogach sobie to przykrywam i potem tylko na bieżąco odkrywam rządki, z których korzystam. Zobaczcie, sezon się kończy, one już zaczynają pleśnieć, ale ciągle mam jeszcze te zielone, które jeszcze wydaje mi się powinny dojrzeć, aczkolwiek nie wiem, co będzie z pogodą, więc jeszcze się nie cieszę. No ale tak myślę spokojnie, jeszcze tydzień mam zbierania. I ja już nagrałam taki szorcik, żeby wam pokazać mniej więcej, jak ona rośnie, ta truskawa. Ja tutaj odchylę troszeczkę tą siatkę. Ona na bokach tak dużo wypuszcza, wiecie? Ona takich, jak z tych pełzających, z tych takich płożących, truskawek. I wydaje mi się, że troszeczkę za małe przerwy zrobiłam między rządkami. Tu wam odkryję, że za małe przerwy. I w sumie ja mam tak, na buta tylko do przejścia. I wszystko jest super, jak one nie owocują, ale zobaczcie, jak owocują, to się po tych truskawkach chodzi. Dlatego, że to wszystko idzie w bok. I jakbym teraz miała robić i miałabym tą samą odmianę, to bym sobie zrobiła po prostu większe przerwy, większe przejścia, żeby nie niszczyć tych owoców. Tutaj gdzieś widziałam takie, takie już właśnie niszczące, gnijące gdzieś
z pleśnią. Jest tu kilka. O, tutaj mam taki. O, widzicie, one tak wpadają mi w te przejścia. Tu już pleśń jest. I te wszystkie dotykające, to też już mogą być zakażone, no to nawet ich nie zrywam takich. Dużo jeszcze jest niedojrzałych, aż jestem zdziwiona, że jeszcze tyle jest. Jakbym tak miała jeszcze coś powiedzieć o tej uprawie truskawek, to dla ułatwienia sobie, dla ułatwienia nam prowadzenia ich i żeby się ogarnąć z tym plewieniem i z tym wszystkim, postanowiliśmy folię dać. Już kolejny sezon mamy folię i na bokach, na przejściach mamy wysypaną korę i u nas się to sprawdza. Do tego jest przykryta siatka i tak jest pielęgnowana truskawka. Jak ona już przestanie owocować, tutaj już mam tylko takich, widzicie? No, tu jest nadgnita. Jak ona już przestaje mi owocować, to ja należę do tych ogrodników, którzy ucinają ją na jesień. Zawsze ucinam. I to tak ucinam, wiecie, ja myślę tyle, ja wiem, ale to jest 5 cm. Patrzę na serce. Jak tu jest serce truskawki, to zostaje. Więc mniej więcej do tej długości, co widzę serce, biorę w ręce i nożem ucinam. I tak traktuję co roku truskawki i powtarzam tą praktykę, ponieważ potem widzę, że mam to owoce, czyli coś tam robię dobrze. Widocznie im to lubuję i prowadzenie tych truskawek jest dobre, więc jeżeli coś działa, no to ja to po prostu stosuję, ale wiem, że są różne praktyki, różne techniki i na przykład ktoś może się nie zgodzić i powiedzieć, no ja nie ścinam, a mam świetne owoce, prawda? Okej, no to good for you, super, ale to nie wyklucza też metody ucinania, jeżeli u mnie się sprawdza, prawda? Nie mam wtedy takiego buszu, mam takie wtedy czyste grządki i wiecie, tutaj jest taki klimat, że to jest mokro, tu jest wilgotno, tu jest deszczowo i jak ja bym zostawiła to wszystko i zwłaszcza, że mam truskawki przed domem, wyglądałoby to paskudnie, bo one jak przekwitają i te liście już tak niszczeją, to są brązowe i wyglądają strasznie, więc też nie chcę czegoś takiego mieć przed domem, prawda? Stąd taka decyzja, że ja jednak ścinam. Tak bardziej mam czysto, estetycznie, jak jest ten proces gnicia, proces brązowienia. To ich to tak nie dotyczy, bo są bardzo skrócone, są skrócone do minimum. Sobie tak przesuwam, zobaczcie. Naciągam. Jak odchylę sobie kilka grządków, to potem każdy już u nas jest wyszkolony, dzieci, żeby zakrywać po sobie siatką, jeżeli zrywają truskawki, żeby to nie zostawało odkryte, bo jak zostanie odkryte, to tutaj na tym drzewie jest kilka rodzin chętnych, kilka rodzin gawronów i szpaków chętnych na nasze truskawki. No bez walki się nie poddamy, dlatego pilnujemy sobie, żeby to było cały czas zakryte. A jak robotę robi, no to kontynuujemy. Z 2 kawałków tych siatek, słuchajcie, mam pokryte te 5 grządek, więc spoko wyszło nawet, wymiarowo. Jeszcze mi tu zostało, jakbym nawet miała dłuższe, to spokojnie jeszcze ta siatka mi obejmie. Już po zbiorach. To jest naprawdę spora miska, nie mierzyłem, ile tu wchodzi. Ciężkie dość, ale ta miska pewnie zniknie dzisiaj. Już sobie przygotowałam jogurt naturalny. Do tego pójdą te truskawki. Dzieci, no to bardziej takie szejki miksowane, albo po prostu tak jedzą z cukrem. Na pewno ta miska dzisiaj pójdzie, bo jest na tyle. Sezon się kończy, to każdy jeszcze chce skorzystać z tego. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że filmik się podobał. O naszych przygodach, o naszym życiu na wsi. Tutaj w północno-wschodniej Szkocji mam już bardzo dużo filmików na kanale. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie subskrypcją, lajkiem. Oczywiście zostawcie ślad jakiś po sobie w formie komentarza na przykład. Chętnie odpisuję, bardzo mnie to zawsze cieszy. Dzisiaj mamy pogodę taką deszczową. Tak powiedziałabym pięknie. Profesor Miodek byłby dumny. Taka troszeczkę mrzawka, leciutka,
ale jest ok. Także jestem w krótkim rękawku i przede wszystkim nie wieje, bo chciałam już dla Was nagrać taki filmik wczoraj, ale był ogromny wiatr. Mimo że nie lało, nie padało, było suchuteńko, to nie było opcji, żeby wyjść. I nawet mój biedny mikrofon, co nie jest jakiś tam firmówka, on po prostu nie dźwiga tematu, więc dzisiaj mi się to udało, z czego się bardzo cieszę. Zachmurzone niebo, ale zieleń piękniutka. Natura w Szkocji zachwyca jak zawsze. A ja się z Wami żegnam dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach.